Naszą opowieść o plemieniu Dziadoszan po raz kolejny musimy rozpocząć od persony zwanej geografem bawarskim, ponieważ to on jako jeden z pierwszych wspomina o tym plemieniu w swojej spisanej relacji datowanej na IX wiek. W tymże dokumencie przypisuje on Dziadoszanom 20 okręgów grodowych, z których obecnie zidentyfikowano 19 grodzisk oraz około 250 miejsc związanych z ich osadnictwem. Nowsze badania archeologiczne wskazują, iż na terenach zajmowanych kiedyś przez Dziadoszan istniało 31 mniejszych jednostek osadniczych, w tym 17 z grodami. Ale geograf bawarski to nie jedyna osoba, która wspomina o tym plemieniu, bo kolejne informacje pojawiają się w dokumencie Ottona I z roku 971 dla biskupa Miśnieńskiego oraz również oczywiście w kronice Titmara z początku XI wieku oraz w nieco kwestionowanym dokumencie dla biskupstwa praskiego z roku 1086. Tyle ze źródeł pisanych, a teraz pora spojrzeć nieco bliżej na środowisko naturalne Dolnego Śląska. Dolny Śląsk, pomijając obszary Sudetów, charakteryzował się znacznie korzystniejszymi warunkami klimatycznymi niż reszta Polski w tamtym czasie. Obszar ten wyróżniała gęsta sieć rzeczna, bardzo liczne starorzecza, różne zakola, jeziora, bagna, generalnie podmokłe tereny oraz wiele mniejszych strumieni, które były bardzo istotne w tamtym czasie. Z pewnością teren ten był bardzo mocno zalesiony, bo aż do XIII wieku był on w około 70% pokryty samymi lasami. Dziadoszanie żyli na terenach pokrytych wielogatunkowymi lasami liściastymi z przewagą grabów i dębów. Jest to bardzo istotne w tym przypadku, ponieważ nawet w miejscach zasiedlonych przez ludność drzewa te nadal dominowały, tworząc specyficzny mikroklimat. Zimą lasy łagodziły temperatury, zmniejszały ilość śniegu i dostarczały wysokowartościowej zielonej paszy, co w tamtym czasie sprzyjało wypasowi bydła, trzody oraz koni. I to właśnie te bardzo dogodne warunki sprawiły, że już w czasach starożytnych inne ludy zasiedliły te rejony, a później Dziadoszanie przejęli niejako po nich pałeczkę, rozwijając gospodarkę rolniczo-hodowlaną. Zaznaczyć tutaj trzeba, iż osadnictwo na tych terenach miało wyspowy charakter, ponieważ bardzo dobrze możemy dostrzec nierówności w rozmieszczeniu różnych osad. Tak naprawdę cały Dolny Śląsk dzielił się wówczas na dwie główne strefy kulturowe. Omawiane tutaj plemię Dziadoszan należało do strefy północno-zachodniej, co ewidentnie odróżniało ich od południowych sąsiadów Ślężan, największego plemienia tego regionu. W przeciwieństwie do nich kultura Dziadoszan była bardziej związana z niziną środkowoeuropejską, co ewidentnie możemy dostrzec w ich budownictwie grodowym, czy także w wyrobach ceramicznych, bo Dziadoszanie czerpali inspirację z miejscowych tradycji późnorzymskich, co wyróżniało ich na tle innych tutejszych grup. Idąc dalej, te wszystkie sprzyjające warunki naturalne przyczyniły się do powstania skupisk osadniczych już w czasach późnorzymskich. I podobnie jak to było w przypadku plemienia Ślężan, Dziadoszanie osiedli tutaj na stałe ze swoim pierwotnym ośrodkiem grodowym gdzieś w rejonie Głogowa. I z pewnością było to bardzo silne plemię, wyróżniające się potencjałem gospodarczym i demograficznym. Początki intensywniejszego osadnictwa przypadają na VII wiek, a zwłaszcza na wiek VIII. Wtedy też pojawiają się wyraźne skupiska ludności, które już wkrótce przekształciły się w małe plemiona. Osady Dziadoszan w większości były rozmieszczone chaotycznie, bez jakiegoś przemyślanego planu, a zdecydowana większość ich osadnictwa miała charakter otwarty. W VII i VIII wieku na północnym zachodzie Dolnego Śląska zaczęły powstawać już pierwsze grody, jednoznacznie symbolizując w ten sposób stabilizację oraz ciągły rozwój. W tym przypadku najczęściej były to niewielkie, koliste lub owalne grody o bardzo małej powierzchni, tylko sporadycznie dochodząc do pół hektara. W budownictwie grodowym Dziadoszan dostrzegamy podobieństwa do grodów z południowej Wielkopolski i Dolnych Łużyc, co po raz kolejny wyróżnia je na tle tego regionu Dolnego Śląska, gdzie w przypadku Ślężan w południowo-wschodniej jego części znajdowało się mniej grodzisk, ale za to były one większe. I w przeciwieństwie do osadnictwa Dziadoszan, wokół tych grodów nie spotykamy osadnictwa otwartego.
Kolejną cechą charakterystyczną dla Dziadoszan był brak budulca kamiennego, co po raz kolejny pokazuje nam, jak różniło się tutejsze budownictwo od tego na południu. Zamykając już temat ich osadnictwa, doskonale widzimy, jak Dziadoszanie nie tylko tworzyli społeczności dostosowane do specyficznych warunków środowiskowych, wtedy tutaj panujących, ale też rozwijali swoją unikalną kulturę, czerpiąc z pewnością inspiracje z tradycji późnorzymskich oraz swoich sąsiednich plemion, stając się swego rodzaju na pewno symbolem i wyróżniającym się plemieniem na terenie Dolnego Śląska. Jednak osadnictwo, hodowla i spokojne życie to nie wszystko, gdyż Dziadoszanie znajdowali się na terenach bogatych w rudę darniową, co było kiedyś kluczowym surowcem dla plemion. A to plemię zachodniosłowiańskie miało to szczęście, iż rejon ten szczególnie obficie charakteryzował się tym materiałem i dominował w zachodnich regionach Dolnego Śląska. Mam tu na myśli zwłaszcza okolice Żukowic koło samego Głogowa, gdzie właśnie w tym miejscu odkryto liczne ślady pracowni hutniczych datowanych na VI-VII wiek. Z pewnością prowadzono tam jakiś wytop żelaza, chociaż nie mamy pewności, czy nie odbywała się tam po prostu obróbka wtórna, z racji tego, że odnalezione tam wyroby były raczej niskiej jakości. Obok tego istniały także kuźnie kowalskie, które pełniły inną funkcję, bo gdy hutnictwo prawdopodobnie było tylko zajęciem sezonowym dla Dziadoszan, to kowalstwo miało bardziej stały charakter. Jest to kolejna oryginalna cecha tego plemienia, bo ta działalność świadczy o znaczeniu samej rudy darniowej w ich gospodarce, a przede wszystkim o ich umiejętnościach metalurgicznych. Opierając się na spisanych kronikach oraz przyglądając się nowszym współczesnym badaniom, możemy powiedzieć, iż plemię to zamieszkiwało północno-zachodnią część Dolnego Śląska w rejonie widłowym Odry oraz Bobru, gdzie ich pierwociną z pewnością były okolice Głogowa czy sam Głogów. Ich granice można opisać w sposób następujący. Na północy sięgały krawędzi Pradoliny Odry, na wschodzie znajdowały się między Dolną Baryczą a Rowem Śląskim, południowa granica rozciągała się do Chobieni, a na zachodzie dochodziła do Bobru w okolicach Tarnawy Krośnieńskiej. I z racji swojej lokalnej potęgi w tamtym czasie to oni podporządkowali sobie plemiona na zachód od swoich ziem, aż po Nysę Łużycką. Stąd być może pojawia się ich nazwa w dokumentach biskupstwa miśnieńskiego. Teraz od zachodu coraz bardziej zbliżamy się do terenu pierwotnego, który zamieszkiwali Dziadoszanie, gdzie jednym z ważniejszych w tym rejonie jest Grodzisko w Popęszycach. Z racji tego, iż obiekt ten funkcjonował już we wczesnym średniowieczu, to jest od wieku VII do początków wieku IX i posiada wyraźnie dwie fazy użytkowania. Pierwsza to faza osady otwartej i głównie z tego okresu pochodzi drewniany zbiornik na zboże, zawierający mieszankę żyta, prosa, pszenicy i owsa, różne naczynia gliniane i co jest bardzo istotne, odkryto tutaj topory wielkomorawskie. Z kolei druga faza grodu obronnego powstała na ruinach osady poprzedniej, otoczona wałem rusztownym o szerokości 3 metrów fosą i nasypem wzmocnionym kamieniami. I co ciekawe, wewnątrz tego majdanu odkryto bruk kamienny, prawdopodobnie związany z bramą i wjazdem, a zatem być może są to już wpływy Wielkich Moraw. Koniec osady otwartej, a także grodu najprawdopodobniej obronnego był taki sam, nagły i tragiczny. Mam tu na myśli pożary. Jakie były ich przyczyny, możemy się tylko tego domyślać. Jednak w każdym razie ich koniec w obu wypadkach był szybki. I w tym momencie znajdujemy się już na wzgórzach dalkowskich, które mają bardzo daleką i odległą historię, bo Dziadoszanie nie byli pierwszym plemieniem, które zagospodarowało te wzgórza w celach obronnych. Sam gród znajduje się na szczycie wzniesienia o nazwie Dalkowskie Wzgórze i jak mówiłem wcześniej, oryginalne korzenie tego założenia sięgają głęboko w przeszłość kultury łużyckiej. Sam gród w tym wypadku wydaje się być większym założeniem, przedzielony na dwa osobne człony, otoczone wałem, ale nie jest pewne,
czy obie części tego oto założenia dziadoszanie użytkowali. Na rejon Gostynia musimy zwrócić moim zdaniem szczególną uwagę. Nie tylko ze względu na założenia obronne, ale prawdopodobnie na miejsce, które mogło także być obiektem kultu. Ponieważ w rejonie okolicznych Dobrzejowic odnaleziono relikty kurhanów z VII-VIII wieku naszej ery oraz kilka grobów szkieletowych już ze znacznie późniejszego czasu, z XI wieku. Ale niestety w przypadku tego grodziska nie zachowały się relikty wałów. Natomiast w latach 60. ubiegłego wieku odnaleziono tam 2 chaty, wędzarnię ryb oraz 5 jam gospodarczych, co skłania nas do podejrzeń, iż gród ten był ważniejszym grodem dziadoszan, a ostatnie badania z roku 2015 pozwalają datować ten obiekt na fazę plemienną okresu wczesnośredniowiecznego, potwierdzając przynależność do plemienia dziadoszan. Lecz chyba najciekawszym grodziskiem w rejonie wzgórz dalkowskich jest grodzisko na Kowalowej Górze, zaraz koło Gostynia. O ile jesteśmy pewni co do jego chronologii, to zupełnie nie wiemy, jaką pełnił on funkcję obronną czy może kultową. Na początku sądzono, iż powstał w czasie między VI a VIII wiekiem, bezwzględnie przypisując go do terytorium dziadoszan. Jednak później przesunięto jego chronologię na drugą połowę wieku IX i pierwszą połowę wieku X, co wiąże go ze środowiskiem wielkomorawskim i bardziej pełnił on funkcję strażniczą. A jego kres ponownie był bardzo gwałtowny, zakończony pożarem i wymordowaniem ludności. Co do tego grodziska istnieje duży spór. Część badaczy uważa, że był to gród właśnie stricte obronny, natomiast inni są zdania, że nasypy uznane za wał tak naprawdę są kurhanami, a pozostałości budynków mieszkalnych czy też gospodarczych są uważane przez niektórych za jamy grobowe. Tego sporu póki co nie da się rozstrzygnąć w żadną ze stron, ponieważ założenie to należałoby przebadać znacznie bardziej dokładnie. Z pewnością jednak gród ten wiąże się z następnym grodem na wzgórzach dalkowskich, o którym mówiłem troszkę wcześniej, a także z innym na południu tak zwanym Jajem, gdzie znajduje się kolejny gród datowany na wczesne średniowiecze. Ale największą ciekawostką być może jest tutaj miejsce zwane Altargrund, czyli pole ołtarzowe, na archiwalnych mapach oznaczone jako Altarstein, czyli kamienny ołtarz. I w roku 1895 odnaleziono tutaj bardzo wiele ważnych, istotnych skarbów w małym naczyniu, m.in. arabskie dirhemy, starożytny denar, a także inne ozdoby srebrne, gdzie znalezisko to datuje się na wiek X, co być może nawet w związku z tym może nas prowadzić do obecności wikingów. I też być może nie do końca przypadkowym jest wzniesienie wznoszące się niedaleko stąd, nazywane tutaj obecnie kolejną Łysą Górą, co może wskazywać na cały ten rejon jako ważne miejsce sakralne, gdzie końcowo jego mieszkańcy mogli strzec bardzo ważnego miejsca religijnego plemienia dziadoszan, jednocześnie pełniąc tutaj jakieś funkcje obrzędowe. Jak widzimy, grodzisko to jest jednym z najciekawszych na terenie dziadoszan, ponieważ ma początki prehistoryczne, funkcjonuje w ich czasie, jak również końcowo poddaje się wpływom wielkomorawskim. I zdecydowanie jest to miejsce, które wymaga dalszych dogłębnych badań. Z kolei tereny położone najbardziej na zachód, ale jeszcze najprawdopodobniej leżące w oryginalnej dziedzinie dziadoszan to Solniki, Bytom Odrzański czy Gołaszyn. Jeśli chodzi o Gołaszyn, jest to grodzisko już całkowicie zniszczone, które kiedyś powstało również na planie starszej osady kultury łużyckiej, ale w tym przypadku nie mamy tutaj więcej informacji. Z kolei Solniki to także bardzo stare grodzisko, gdzie jego początki sięgają VII wieku i analogicznie jak w poprzednim powstało na miejscu obiektu kultury łużyckiej. A jeśli chodzi o Bytom Odrzański, to kiedyś gród ten powstał na podmokłym terenie, ale dzisiaj również niestety wały są całkowicie zniwelowane, zabytki obejmują ceramikę, różne ozdoby,
a jego chronologia jest dosyć niedokładna, gdzie ceramika wskazuje na XI-XIII wiek. Moszowice. Osada bardzo stara, zamieszkiwana już od VII wieku przed naszą erą, przez cały ten czas aż do czasów Dziadoszan, gdzie w drugiej połowie IX wieku gród został ponownie spalony na skutek inwazji z południa Wielkich Moraw lub czeskich Przemyślidów. Gród ten kiedyś oczywiście otoczony był wałami, ale współcześnie niemal jest niewidoczny. Wały to zaledwie kilkadziesiąt centymetrów. Dodatkowo, jak to w przypadku Dziadoszan, obok istniała osada otwarta, zatem bardzo trudno coś powiedzieć jednoznacznie na temat samego grodu. W czasie ostatnich badań w latach 2014 a 2019 przeprowadzono tutaj badania geofizyczne, gdzie odkryto liczne anomalie, które mogą wskazywać na pozostałości umocnień, wałów oraz fosy. Można podejrzewać, iż istniał tu kiedyś wał skrzyniowy, brama oraz inne umocnienia, które generalnie składają się na konstrukcję skrzyniową, a wszystko to kiedyś spłonęło, co jest tożsame w X wieku z końcem innych grodów plemienia Dziadoszan. Dotarliśmy do centrum plemienia Dziadoszan, ale w tym momencie będziecie zaskoczeni, bo w miejscu, gdzie powinno znajdować się grodzisko, nie znajdziemy dzisiaj nic. I przy tej okazji możemy bardzo dobrze dostrzec, jak dużo bardziej istotna jest dla nas późniejsza historia już piastowska, a nie ta wcześniejsza. Wracając jednak do plemiennego grodziska, nie wiemy, jak mógł on kiedyś wyglądać, gdyż nigdy nie przeprowadzono tutaj konkretnych badań archeologicznych. Ale z całą pewnością wiemy jedynie tyle, iż na pewno musiał się tutaj znajdować wraz z osadą otwartą, tworząc jeden duży kompleks o znaczeniu militarnym, handlowym oraz gospodarczym. Świadczy o tym jego doskonała wręcz lokalizacja, otoczony korytem rzeki Odry i jej starorzeczami oraz Baryczą. Jedyne, co z tych starych czasów przetrwało do dnia dzisiejszego, to tzw. teren Pawich Oczek, a jest to tylko niewielkie wzniesienie, które świadczy o bytności tego grodu kiedyś w przeszłości. Kolejne grodzisko to Obiszów, znajdujące się na szczycie wzniesienia wzgórz Dalkowskich. Po przeprowadzonych tutaj badaniach stwierdzono, że grodzisko to funkcjonowało od pierwszej ćwierci X wieku do jego ostatniej części, a wiedzę tą uzyskaliśmy m.in. na podstawie badań dendrochronologicznych. Niestety jednak samego grodziska nigdy nie przebadano wykopaliskowo. Kolejny z obiektów, Bieńków, znajdował się na podmokłych łąkach otoczonych z dwóch stron strumieniami. Jednak, jak w przypadku innych grodzisk, badania były bardzo prowizoryczne i za wiele o nim nie wiemy, gdzie w przybliżeniu mamy tylko jego datowanie na wiek IX do X. Grodziszcze powstały w drugiej połowie IX wieku. Na uwagę z pewnością zasłuży tutaj to, że wykorzystano pozostałości kamiennych konstrukcji wzniesionych tutaj wcześniej przez kulturę ludzi łużyckiej. Ponownie w drugiej połowie X wieku gród ten zostaje zniszczony na skutek pożaru, a później oczywiście destrukcji samego wału. Oczywiście gród ten ma dalszą historię już od wieku XI, gdzie powstaje tutaj kasztelania. Dodać tutaj trzeba, że tylko część z tego grodu można zaliczyć do epoki plemiennej, gdyż pozostałe jego człony pochodzą już z późniejszych lat. Natomiast Dankowice po badaniach w roku 2015 są datowane na drugą połowę IX lub X wieku, co jednoznacznie wskazuje nam, iż gród ten wznieśli Dziadoszanie. Jak to miało miejsce w bardzo wielu wcześniej licznych przypadkach na gruzach poprzedniej kultury łużyckiej. I teraz przejdźmy może nieco na wschód terytoria omawianego tu plemienia i przyjrzyjmy się z kolei grodzisku w Bartodziejach, gdzie jego koniec podobnie przypada na końcowe fazy X wieku, jednak powstrzymam się tutaj od określenia, kto i jak zakończył jego funkcjonowanie. Kolejnym ciekawym grodem jest to w Lipowcu, gdzie tym razem jest ono dobrze zachowane. Na początku był spór, kiedy właściwie było ono użytkowane, ale ostatecznie dzisiaj uważa się, że jest to przedział czasowy od IX do XI wieku, gdzie jego koniec również był bardzo ognisty.
Czy to w przypadku samej inwencji już piastowskiej, czy może najazdu księcia czeskiego Brzytysława. Grodzisko w Worsku dawniej posiadało swoją inną nazwę wał szwedzki oraz dworski okop. Dochodzimy teraz do grodziska w Chobieni. Tutaj średnica Majdanu to około aż 40 metrów, a szerokość wałów u podstawy to 14. A długość samych wałów, które szczęśliwie zachowały się do naszych czasów, to około 120 metrów. Obiekt ten powstał prawdopodobnie około połowy IX wieku, funkcjonował 50 lat, a jego kres przypadł na okolice X wieku, gdzie na terytorium tym istniało już tylko osadnictwo otwarte. I w przypadku tego obiektu wykonano to, co ja najbardziej lubię, czyli badania dendrochronologiczne i dzięki temu wiemy dzisiaj, iż pierwsza faza, kiedy wzniesiono gród, przypada na lata 848 do 850, a druga krótko po 855 roku. Życie w tym grodzie w owym czasie bardzo kwitło, o czym świadczą liczne znaleziska, ceramiki oraz pozostałości zwierząt hodowlanych. I co być może jest trochę makabrycznym odkryciem, ale z drugiej strony też bardzo ciekawym, to odnaleziono tutaj kości ludzkie, które prawdopodobnie posłużyły jako ofiara. Ale w jakim celu i dlaczego oraz czy znajdowało się tutaj jakiekolwiek miejsce kultowe, tego już nie wiemy. Stara Rudna. Podobnie jak i wcześniej, grodzisko to funkcjonuje w ostatniej fazie istnienia plemienia Dziadoszan. O samym grodzisku, podobnie jak w większości innych właśnie z tego terenu, niewiele wiadomo, poza tym, że miało kształt kolisty i było otoczone fosą oraz wałami. Dziadoszanie. Było to jedno z niezależnych plemion słowiańskich, zachodniosłowiańskich, które upadło w X wieku. Ale zanim do tego doszło, mieliśmy tutaj najprawdopodobniej do czynienia z penetracją Wielkich Moraw, kolonizacją, a być może nawet najazdem. Mało tego, działo się tutaj znacznie więcej w X wieku, ponieważ pojawili się tutaj Przemyślidzi, a końcowo również Piastowie zakończyli egzystencję tego plemienia. Dzisiaj również zapraszam Was bardzo serdecznie do komentarzy, ponieważ zawsze są one dla mnie inspiracją na nowe odcinki. A jeśli jesteś tutaj nowy, to pamiętaj o subskrypcji i przy tym koniecznie o dzwoneczku, aby otrzymywać powiadomienia właśnie z tego kanału. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia.